wszystkich, ale coś technicznie, bo byłem normalnie na LTE i przeszłem na Wi-Fi i coś przerwało. Napiszcie, czy mnie widać i słychać. Teraz powinno być już dobrze, myślę. Tak jak mówiłem, trochę spowolniłem tempo i prawdopodobnie nie będę już robił. Nie wiem, czy mnie nie widać. Piszcie, witam, cześć Wasyl. Napisz, czy mnie widać i słychać, bo coś na chwilę. O, cześć Kasia. Kasia, słychać mnie i widać, bo coś przerwało na chwilę. Witam Wasyl, witam Bogusław, cześć Kasia. Ok. Tak jak mówiłem, spowolniłem ostatnio, robię to tynkowanie i tak trochę to, wiecie, nie ma co nagrywać za bardzo. I prawdopodobnie, siema, cześć Krystian, i prawdopodobnie zmienię tryb nagrywania, bo tam w tytule jest, co dalej z odcinkami. Odcinki dalej będą, tylko że na ten okres teraz zimowy raczej będzie tylko odcinek w sobotę i live. Nie będzie odcinków środowych, bo po prostu, no prosta sprawa, nie mam co nagrywać, nie mam materiału co nagrywać, a ja nie lubię tak, wiecie, na siłę coś tam męczyć, bo męczyć, żeby tylko męczyć. Dlatego raczej będzie tylko jeden odcinek w sobotę. No chyba, że mi się pojawi coś, jakiś większy projekt, coś, materiał. Ale tak jak widzicie, na przykład tynkowanie, no ile można tynkowania nagrywać. Pokażę wam, co tu zdziałałem na live'ie, żeby mnie tylko nie wycięło znowu z Wi-Fi'a. Szybko, szybko. Cześć, witam panią Ewę. Słuchajcie, tak to wygląda. Także mówię, cały czas ostatnio tynkowanie, także ile można, wiecie, nagrywać tynkowania. Zobaczcie, całą ścianę tu już skończyłem. Było ciężko z drabiny tę górę robić. Także ta ściana i tu ta ściana jest zrobiona. Tam u góry będę musiał podbudować pustaczek do góry, bo jest taka przerwa pomiędzy sufitem a tym. No i tu już jest ta ściana, tu będzie kominek w rogu. I ta ściana właściwie i ta jest gotowa już na ostatnią warstwę. Mam już kupione też do ostatniej warstwy. To jeszcze pewnie za mało jest, ale tu już jest gotowe na ostatnią warstwę, czyli połowa, można powiedzieć, zrobione. Dużo zabawy było tutaj koło okien, ale połowa pracy jest zrobiona. Połowa pracy jest zrobiona. Dzisiaj miałem coś porobić, ale jest niedziela, także no, nie chce mi się. Trzeba jeden dzień odpocząć. I tu zabiorę się od jutra za tą ścianę, gdzie kuchnia stoi. Także myślę, że no schodzi mi gdzieś powiedzmy 4 dni na ścianę. 4 dni na ścianę, także w 2 tygodnie tu powinno być wszystko, wszystkie ściany powinny być w 2 tygodnie zrobione. Ściany zrobię, gładzie. Nie wiem, czy to już mówiłem wcześniej, ale tak samo u nas mamy już własną oliwę z oliwek, 100 litrów. O, super. No my nie mamy oliwek niestety, ale tutaj wszyscy znajomi ze szkoły, tam gdzie chodzimy do szkoły na portugalski, wszyscy właśnie teraz robili zbiory oliwek. I na pewno kupimy sobie trochę tej oliwy, bo ona jest zupełnie inna, ta oliwa, którą samemu się tam zbiera i wyciska. Ona jest naprawdę, w tamtym roku mieliśmy, ona jest niesamowita. Także na pewno od znajomych, co chodzimy z nimi do szkoły, kupimy sobie ileś tam litrów tej oliwy, bo to jest, czyli planujesz jeden film w tygodniu, tak. Na razie po prostu dopóki nie mam jakiegoś, jak to powiedzieć, nie mam jakiegoś
większego projektu, żeby po prostu to nagrywać, to będzie jeden film w tygodniu. Bo naprawdę ciężko jest znaleźć materiał, coś wymyślać. Ja nie jestem taki, ja nie lubię wymyślać, wiecie, materiału o sadzeniu jednej roślinki na przykład, tak? I nagraniu tego, wyciśnięcia, wyspądżowania tego, żeby po prostu wrzucić film, żeby wrzucić. Nie mam co robić, no jest co robić, widzicie, ale tak jak mówię, przecież nie będę tynkowania nagrywał wam przez 10 godzin. Chyba że chcecie, no to będę nagrywał od deski do deski. Przyjdzie turbina wiatrowa i nowe panele, będzie co kręcić. No tak, no czekamy na architekta, czekamy, no to wszystko tutaj w Portugalii idzie trochę mozolnie. Muszę do tego architekta napisać znowu, jak to tam idzie z tym, żeby ruszyć z budową tego grilla, żeby rozmawiać też z ludźmi. Jedna ściana otynkowana. Nie, już są dwie. Już pokazywałem przed chwilą, ale pokażę, bo widzę, że trochę doszło ludzi. Żeby zacząć tego grilla i tu ściana ta szczytowa, taka cała wokół okien jest zrobione i tutaj ta ściana, czyli połowa pracy zrobiona. Połowa pracy i jutro się zabieram tutaj za tą ścianę łatwiejszą, no bo tam z drabiny zaczynam od góry, no to jest trochę trudniej. Pozdrawiamy Krystyna, pozdrawiam Krystyna Jerry. Od góry z drabiny to jest trochę trudniej, ale powoli to idzie. Nie jest tak źle. Wiadomo, jakiś wprawny murarz, tynkarz, akrobata by to zrobił w ciągu pewnie 2 dni. No ale ja mam czas, żeby się bawić. Także bawię się, wyjdzie pięknie. Ja tych ścian też nie planuję, wiecie, nie planuję tych ścian zrobić idealnie, taki gładziutkie, piękne. One będą gładkie, ale nie będą równe jakby. Planuję, żeby były jakieś tam naturalne fale, to miało, żeby taki... To i tak jest w miarę prosto mi to wychodzi. Nie jest to tak krzywo, jakby się mogło wydawać. Myślę, że jak tą ostatnią warstwę położę, no to będzie już całkiem w miarę prosto. Kupiłem sobie taką szlifiereczkę do tego. Po tynkowaniu zaczniesz pracę z dachem. Tak, ocieplenie dachu. Muszę przykręcić takie drewniane, listwy drewniane, po prostu chcę do tego metalu przykręcić, żeby było do czego mocować ewentualnie później gipsy czy błazerię. Bo jeszcze nie wiem, czy gipsy, czy błazeria, jakieś takie panele i ocieplenie. Najpierw gładzie żeby kominek, żeby to już do świąt było, ten kominek sobie stał i można było sobie tu palić i sobie tu fajnie święta spędzamy. Przyjeżdża siostra, przyjeżdżają chłopaki, także spędzimy miło sobie święta. Po tynkowaniu zaczniesz pracę. A jaka pogoda na zewnątrz? No, padało ostatnio. Fajnie, bo dla trawy bardzo dobrze już w niektórych miejscach zaczyna kiełkować ta trawa. Ale tak jak dzisiaj widzicie, pochmurnie, ale słonecznie. Ma ten tydzień być ciepły. Mi wywaliło mnie znowu. Zerwało neta, tak. Zerwało neta, tak. Teraz już chyba jest dobrze. Tak jak mówię, było urwanie chmury, błyskało. Zobaczcie, biedny Skubi dalej chodzi z kołnierzem. Ściągnęliśmy mu już to, ale zaczął tam gryźć i lizać i w ogóle i założyliśmy mu z powrotem, także jeszcze trochę dni musi z tym pochodzić. Nie jest zadowolony, ale cóż. Niesamowite w ogóle, bo mieliśmy 2 kampery tutaj ostatnio i rano pani z Niemiec do mnie przyszła i powiedziała, że zwiało jej. Czy będziecie mieć choinkę na święta? Oczywiście, że tak. Choinkę, prezenty. Choinek u sąsiada jest mnóstwo. Ustroimy niektórym. Zetnę mu jedną taką dużą. Co chciałem powiedzieć, że zwiało jej taką osłonę termiczną na szyby. I przyszła rano niezadowolona, że jej gdzieś tam tą osłonę zwiało. I poszłem szukać, mówiła, że w tamtą stronę do lasu gdzieś. Poszłem szukać, znalazłem. Ale dziwne, zobaczcie, znalazłem też
Skubiego, o, tą świnkę, którą pogryzł. I nie wiem, skąd ona się tam znalazła u sąsiada w lesie. Pozdrowienia z Kaszu, pozdrawiam Kaszuby. Świnka, zobaczcie, niby miała być odporna na gryzienie, ale Skubi ją... O, wariat. Biegnij. Skubi ją pogryzł. Nie wiem, czy jakiś zwierzak ją, jakiś lis, czy coś ją tam wyniósł. Słuchajcie, zebrało się więcej osób. Z powrotem wam pokażę, co tam wypociłem w środku. Ej, Skubi, nie skacz na mnie. Czekajcie, bo Skubi chce, żebym mu świnkę rzucił. No, puszczaj świnkę. Nie chcę puścić świnki. A co załatwiłeś z samochodem? Samochód był tak, samochód był u mechanika, bo tarły niesamowite, że dawałem ostatnio mu do sprawdzenia. Mówi, nie, jeszcze masz klocki dobre. I zaczęła, kontrolka wyskoczyła, bo okazało się, że on nawet kontrolki ma. Znowu wychodzę z internetu, że kontrolki ma, które pokazują, że jest niski stan klocków. Kontrolka się zapaliła i później zaczęło trzeć. Okazało się, że tam z tyłu niby klocki były dobre, bo on sprawdził, ale cylinderek jakiś był uszkodzony czy coś i to się tam tarło. Były tarcze z tyłu do wymiany i chyba 380 euro za dwie tarcze, klocki, wszystko zapłaciłem z tyłu. Ale no ta jedna tarcza była naprawdę, bo jeździłem z tym tydzień czasu, samochód był mi potrzebny, mechanik nie miał czasu i jeździłem z tym tydzień czasu, także za każdym razem jak hamowałem, to słyszałem, jak tam trze ten metal i po prostu ta tarcza się kompletnie już dobiła. Chociaż i tak podejrzewam, nie była od nowego wymieniana, także musiałem ją wymienić. No, i świnka porwana. Także samochód jest naprawiony, sprawny. Nie wiem, czy to widać na tym. W niektórych miejscach już się zaczyna zazieleniać. Tak jak spojrzycie, to widać już taki zielony meszek się zaczyna pojawiać. Także myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni do świąt powinno być tu zielono ładnie. No bo tutaj to sialiśmy w tamtym roku, to wszystko uschło, bo sialiśmy to na lato. Skubi i zostaw. Sialiśmy to na lato i to uschło, ale wszystko wróciło z powrotem. Zazieleniło się. Myślę, że w ciągu miesiąca tu powinno być zielono. W końcu nie będziemy mieli takiego, wiecie, pola. Zazieleni się trawka, żywopłot, za rok, 2 to będzie tu pięknie. Skubi mnie teraz maltretuje, że mu świnkę rzucę. Wariat. Zobaczcie wariata. Kto jest wariat? Kto jest wariat? Gdybyś był grzeczny, to byśmy ci ściągnęli kołnierza, tak? U mnie ciemno, tak, to zawsze jest ciemno. Tutaj po prostu, tak jak już mówiłem dużo razy, jest na zachodzie słońce, później... Poczekajcie, doszło trochę osób, to pokażę wam jeszcze raz w środku. Na chwilę może ściąć neta. Na chwilę może ściąć. Nie, Skubi, zostań. O. Ucieczka przed Skubim. Okej. Tak to wygląda. 2 ściany zrobione. Tutaj ta z oknami, cała ściana jest zrobiona. Wokół okien i ta ściana też jest zrobiona. Tam mówię, podbudować bloczek, dokończyć u góry, finałową gładź. Halo, wcięło pewnie chwilę. Finałową gładź i jest załatwione. Myślę, że w ciągu 2 tygodni ściany powinny być zrobione. 2 tygodnie ściany będą zrobione. Zacznę sufit robić, ocieplać.
kominek wstawię. Czy używałeś już Webasto? Tak, używałem Webasto. I tak jak mi tu polecił pan Ryszard, żeby ten wiew powietrza włożyć do środka. Także ten wiew powietrza włożę do środka, żeby on pobierał też, żeby dawało powietrze do środka i pobierało powietrze ze środka, bo wtedy po prostu zużywa mniej paliwa podobno. Webasto używałem, jest naprawdę w ciągu 5-10 minut tu jest bajka, cieplutko. Fajnie cichutko, bo jest na zewnątrz, czyli cały ten hałas pompki. Słychać takie szum, wiadomo. Na początku, zwłaszcza jak on się rozkręca i tego, to słychać ten szum. No ale macie 5-10 minut, jest cieplutko, bajeczka. Że jak nie będzie nam się chciało, wiecie, kominka rozpalać rano, coś tego, to włączymy na chwilę po prostu te Webasto, czy jak to się tam mówi, bo niektórzy inaczej mówią. Debasto, Webasto. Włączymy po prostu na, wiecie, pół godzinki i będzie cieplutko. Nie będzie trzeba specjalnie wstawać, żeby kominek rozpalać. Witam wszystkich z Lubina. Pozdrawiam Lublin. Siądźmy do stołu. Ciepło z Webasto, jak się siedzi na... Tak, dokładnie, bo tam na razie, dopóki tu pomieszczeń nie zbuduję, to tych rur nie ciągnę, bo później te rury po prostu pociągnę dalej. Jedna rura będzie po prostu wychodziła w łazience, jedna będzie wychodziła do kuchni, jedna do góry na podłogę, tam gdzie będzie sypialnia. Żeby to po prostu się równomiernie rozprowadzało. Będzie dobrze. I tak samo ktoś tam pisał ostatnio w komentarzach, niektóre te komentarze mnie po prostu załamują. Ktoś pisał w komentarzach, żeby wyłącznik sobie zrobić koło drzwi. Tak, wyłącznik będzie zrobiony koło drzwi, bo na razie to jest po prostu prowizorka. To ja tylko tak tutaj sobie zrobiłem wyłączniczek. To wisi wszystko tu na tym, bo to jeszcze nie jest poprowadzone, nie jest podłączone, dlatego tak to jest. A wszystko później tutaj będzie konstrukcja zrobiona, kable będą w konstrukcji od łazienki. Także wszystko będzie w odpowiednim miejscu. Słuchajcie, piszcie do mnie, czy macie jakieś pytania do mnie, czy coś. Co myślicie o tym, żeby właśnie te odcinki... No ja nie mam za bardzo wyjścia. No nie mam po prostu za dużo materiału, żeby nagrywać 2 odcinki w tygodniu i dlatego to jest tylko jedyna decyzja, żeby dolot powietrza do kozy masz z zewnątrz czy pomieszczenia. Jest z zewnątrz, ale będzie z pomieszczenia. Będzie z pomieszczenia, bo tak pan Ryszard mi mówił, żeby tak zrobić. Dolot z pomieszczenia, żeby mieszało się po prostu te powietrze, żeby on wykrył, bo on ma tam czujnik, który po prostu pokazuje i wtedy nie zużywa tyle paliwa. Nie lepiej jak dobra pogoda przejechać się w 2 jakieś miejsca? Aha, no chodzi takie może turystyczne. Myślę też, może gadałem z jedną agencją, ale się do mnie nie odezwali. Muszę się przejechać do jedną, bo myślę, że może po prostu jak nie będę miał materiału tutaj z tego, no to nagrywać takie z agencji tutaj, jakie są farmy do kupienia, za ile pieniędzy, zrobić rzut z drona, bo dużo osób do mnie pisze, jest zainteresowanych kupieniem tutaj właśnie farmy. I tak sobie myślałem, że po prostu będę wrzucał takie filmiki z agencji z dostępnymi farmami, a znam taką po prostu agencję, która ma dobre ceny. Nie mają cen, które naciągają specjalnie dla obcokrajowców. No bo wiadomo, ja od razu widzę na przykład po rozmiarze działki i po cenie, czy to jest cena dla obcokrajowca, czy to jest cena lokalna, bo te ceny lokalne są dużo niższe niż te ceny, gdzie ktoś już dla obcokrajowca. I myślę po prostu, żeby nagrywać takie farmy na sprzedaż. Bo już nasi
jedni znajomi, których poznaliśmy tutaj na YouTubie. Pozdrawiam Bartek i Ania, pozdrawiam Filip i Ania. Też oglądali. Bartek i Ania już kupili tutaj farmę, pół godziny od nas, tą co wam pokazywałem. Frank już tam robi drogę. Przejadę się tam, wam może pokażę, co tam Frank zrobił, jak on tą drogę zrobił. To jest taki pomysł. Popatrz, coś w okolicy jest i ponagrywać. No już Monsanto nagrałem, Penha Garcia nie ma aż tylu, to już by musiał gdzieś dalej jeździć, te turystyczne rzeczy nagrywać. Ale no to też może jest jakiś pomysł, żeby nagrywać właśnie może jakieś turystyczne takie rzeczy. Chociaż wiecie, dużo osób, które śledzi ten kanał, to woli, żebym coś budował. Nie lubią za bardzo, jak nagrywam rzeczy takie turystyczne. No ale wiadomo, nie zadowoli się wszystkich. Dobry pomysł z pośrednictwem, znasz okolice, ceny, ja bym w twoim miejscu wszedł w ten rynek. Wiecie co, ja nawet bym nie robił tego, żeby być pośrednikiem i zarabiać na tym pieniądze, bo pieniądze bym po prostu generował dzięki YouTubie, dzięki oglądalności tych filmików na YouTubie. A tutaj, no nie wiem, może gdyby agent był chętny i chciał mi odpalić jakiś tam procent, powiedzmy, oni są tu bardzo, jakby to powiedzieć, tacy, no boją się trochę, tu jest ten rynek farm, nieruchomości działa tu troszkę inaczej niż w Anglii przykładowo. Tutaj jest bardzo, w Anglii na przykład macie dom i on jest w 10 różnych agencjach. A tutaj na przykład oni trzymają w ukryciu tą lokalizację tej farmy, bo często jakby ludzie chcą jakby obciąć tą agencję, żeby bezpośrednio dogadać się z farmerem, tak? I uciąć te koszty tam przykładowo 5-10 tysięcy, które bierze agencja. I niektóre agencje, z tego co wiemy, podpisują półroczne kontrakty i czasami powiedzmy ktoś czeka pół roku, żeby tam się dogadać z farmerem taniej. A niektóre agencje nie mają tych kontraktów i wtedy jeżeli ty się dogadasz gdzieś na boku, znajdziesz sobie powiedzmy, oni często nie pokazują tych zdjęć satelitarnych, gdzie to jest ta farma, żeby ktoś sobie sam nie znalazł i sam się nie dogadał gdzieś tam, wiecie, z farmerem. Dlatego oni to robią. Dlatego tak do tej współpracy też łatwo nie jest tutaj podejść z nimi, żeby, wiecie, oni myślą pewnie, że masz zaraz gdzieś ukryty interes z tym. Nie widzą, że tylko ty chcesz to przykładowo na swój kanał YouTube wrzucać. Nie po prostu, żeby jakieś zyski z tego czerpać. No zyski będą czerpane po prostu z oglądalności filmików. Nie, ja tu z chęcią pomagam. Już pomogliśmy naprawdę 2 parom tutaj. Pomagam w znalezieniu. Tutaj znamy prawnika przecież. Prawnik jest sprawdzony, jest tani, jest... Wiadomo, tu każdy się tu uczy. Tutaj w Portugalii wszystko jest, wiecie, tak jak w Hiszpanii. Maniana, powoli. I często jakby ich podejście jest zupełnie inne tutaj do niektórych rzeczy. Tobie się na przykład spieszy, chcesz umówić tu czasy a oni, nie, spoko, nie odzywają się do ciebie przez 2 tygodnie, ale na przykład tu nie znaczy to, że on o tobie zapomniał, tylko po prostu oni czasami tak tu działają. Zakup nieruchomości jest trudny. No jeżeli się szuka, wiecie, jeżeli szukacie czegoś takiego specyficznego, bo no, my tak samo mieliśmy, też widzę, że też masz doświadczenie. No, nie jestem Serbem. Cześć Ryszard, pozdrawiam.
My też mieliśmy to doświadczenie, że na zdjęciach czasami i w internecie wygląda to inaczej niż na żywo pojedziecie i zobaczycie. Dlatego no jak tu się szuka farmy, no to lepiej tu przyjechać, zobaczyć, bo często jakby jest ta rozbieżność taka wideo, zdjęcia do tego, co na żywo widać i czasami nie czujecie tego klimatu, wiecie, wchodzicie na to, nie czujecie w ogóle, że to nie jest wasza miejscówka. Pies dalej w satelicie? Tak, tak, bo zdjęliśmy mu i zaczął gryźć tam, zaczęła mu krew lecieć, zaczął gryźć to, lizać i założyliśmy mu satelitę z powrotem. Jeszcze musi parę dni w tym pochodzić. Byliśmy u weterynarza, weterynarz powiedział, że ok, wszystko od tego, no ale Scooby jak to Scooby, on tam jest taki hardkorowy, że najważniejsze jest, co chcesz robić, a potem szukać odpowiedniej lokalizacji nieruchomości. No tak, no tak. Czy to chcesz bardziej jakby tą twoją farmę, taką jak dużo Holendrów, Niemców tutaj na przykład z mniejszym budżetem wybierają taką farmę rustykalną tak zwaną, czyli gdzieś na uboczu, schowaną, niby tam jest takie, wiecie, nie możecie tego zrobić, ten, ale gdzieś na uboczu różne takie, na pewno możecie więcej konstrukcji zrobić niż tutaj, bo dużo Holendrów, których znam i zależy też, o to następna sprawa, bardzo zależy tutaj w Portugalii od okręgu, w którym kupujecie farmę. My kupiliśmy w najgorszym możliwym, bo ten Monsanto okręg, bardzo są, czepiają się wszystkiego, a obok już na przykład Fundao, ten okręg, który należy do Fundao, tam spokojnie możecie bardzo, na przykład ja tu mogę legalnie 10 metrów kwadratowych wybudować sobie gdzieś tam na uboczach, jakieś takie powiedzmy drewniane coś, a na przykład Fundao już 30 metrów jest. Także jest duża różnica też w tym, jaka wielkość tego. I widzicie, tu w Monsanto, pomimo że zrobiłem w 10 metrach, też się mnie czepiają, żebym naniósł to na papier i żeby oni podpisali pieczątkę, a tam na przykład Fundao już się tak nie czepiają, tak? I są dużo bardziej pomocni. No chociaż nie mówię, no... przypomniało mi się, numeru domu nie dostaniemy, bo aplikowaliśmy o numer domu i pani do nas zadzwoniła z farmy w PT nie przeżyjesz. No tak, no ale to słuchaj, zależy, ja tu nie przyjechałem przeżyć z farmy z PT, ja już mam emeryturę, ja nie muszę przeżywać z farmy z PT, nie muszę zarabiać. Także jak widzicie, ja nie pracuję, bo nie muszę po prostu pracować. Mamy te kampery, nie robimy z tego też nie wiadomo jakiej, nie robimy tego, to jest tylko na parę kamperów, nie robimy z tego wielkiej, komercyjnej i to nigdy nie będzie zarobek jakiś, wiecie, to jest ekstra coś, tak jak było na drzewka, na ten, kupiliśmy drzewka za to, za ten. Tak samo ten YouTube, to nigdy nie będzie, wiecie, ja nie oczekuję tu z YouTube'a nigdy, że to będzie jakieś źródło moje utrzymania, bo nie potrzebuję tego. To jest po prostu ekstra wszystkie projekty, które robimy. A, co z tym numerem domu? No, nakręciłem się. Nie dostaniemy tego numeru domu, ponieważ zadzwonili do nas, że my nie jesteśmy we wiosce. Żeby dostać numer domu, musicie być we wiosce, a my jesteśmy na zewnątrz wsi i powiedzieli, że my numeru domu nie dostaniemy. Że my po prostu jesteśmy nazwa, tu listonosz wie i jedyne co możemy, pani powiedziała w Urzędzie Miasta, że możemy iść do poczty, żeby nam dali skrzynkę pocztową taką we wiosce, żeby listonosz nie musiał nas szukać, tylko będziemy mieli skrzynkę we wiosce. Także my to zrobimy, zaaplikujemy o tę skrzynkę we wiosce, bo śmieszne, że dostałem to Webasto, musiałem zamówić te 12 przełączenie na 12 V, a co się okazało, John, znajomy Anglik, mówi: Kamil, słuchaj, paczka jest dla ciebie w warzywniaku we wiosce, bo tam podobno paczki zostawiają. No i pojechałem tam. Słuchajcie, gdzie ta paczka jest. Gdzieś tutaj
Tak. Pojechałem tam, no i okazało się, że Amazon nie szuka was, tylko zostawia tam w sklepie. No ale na Amazonie widnieje, że dostarczono i nie ma, że dostarczono gdzieś do jakiegoś sklepu we wiosce, tylko że dostarczono, a ty tam idziesz i szukasz, leży pełno paczek, szukasz swojego imienia, nazwiska. O, i mam teraz drugi zapasowy, taki z 230 na 12 V. No ale przyda się, jakby się tamten spalił albo coś. Produkujemy wino i oliwę w Duro. Drogie hobby i trzeba dopłacać. No tak, no to jest bardziej takie, wiecie, dla siebie. Dużo tutaj znajomych naszych też właśnie oliwę robi i albo oni gdzieś to szukają, gdzieś tam sprzedają w Anglii, wiadomo, Anglik zapłaci większą cenę, że to niby domowa robota, coś, butelka, etykietka i wiecie, cena. Ale tak jak, nie wiem jakie u was są ceny tej oliwy, ale tak jak tutaj jest zbiór oliwy teraz i na przykład bardzo tanio można kupić oliwę, bo wszyscy tą oliwę mają. Tak, będzie taka na listy i paczki. Tak. Jeszcze musimy jechać na pocztę się spytać. Tak, tutaj dziadek na wiosce sprzedaje 40 euro za baniak 5-litrowy, a na przykład w tamtym roku, bo byliśmy tu w tamtym roku, już był sezon zbierania oliwek, tak samo, no to w sezonie zbierania oliwek na Facebooku można kupić powiedzmy za 10-15 euro za 5 litrów. Takie ceny nawet są. 20 na luzie na Facebooku. No bo po prostu jest tak dużo tej oliwy, że niektórzy chcą sprzedać koniecznie i obniżają po prostu tą cenę. Ale tak jak tu piszesz, z reguły jest 40 euro za 5-litrowy baniak. Tylko że no na pewno potwierdzi, że to jest zupełnie inna oliwa. Taka oliwa świeżo wyciśnięta z oliwek, bez żadnego mieszania. No, mi się nie chce wierzyć, że ta tańsza oliwa gdzieś w supermarkecie, że oni tego nie mieszają z różnymi rzeczami i coś, bo to nie jest naprawdę taka oliwa, jak tutaj wyciśniecie jeszcze ten zapach oliwek, czujecie i wszystko, a w tej oliwie ze sklepu tam nie czuć żadnego zapachu oliwek. Nasza oliwa jest boska. Dokładnie, no, potwierdzam. Ta oliwa jest kosmiczna, że tak powiem. Zapach, smak jest niesamowity. No, nasze oliwki zanim, ale mamy tu sąsiadów, teraz też robili także na pewno nam też zaoferowali oliwę. Także oliwy na nasze potrzeby mamy ogrom. Słuchajcie, piszcie, wytłaczamy na zimno, tak. I nie wiem, mówił mi, bo byliśmy oglądać farmę tutaj, był taki Alex chyba się nazywał, Polak u mnie i byliśmy oglądać jedną farmę na sprzedaż, 3 coś hektara, którą miał chyba Holender albo... Ale do czego zmierzam? On tam chyba mówił, że 80 centów za ile to było? Za kilogram? Nie wiem. Mogę już coś mylić. Wiem, że 80 centów, ale nie pamiętam za ile to było. Że gdzieś tam we wiosce płacili. Czy to było za kilogram, czy to za... No chyba nie za tonę, nie, no to była przesada. W studni woda jest, przybywa. Tak, właśnie dzisiaj sprawdzałem, są studnie do połowy napełnione. Ludzie do pracy dziennie kosztują na wsi w Duro 50 euro. No dokładnie, tak jak policzysz, jeżeli masz wziąć ludzi, zapłacić im po 50 euro i no to naprawdę, to nie wyjdzie. Bo tak jak liczyłem, ile on mówił, chyba, nie wiem ileś ton tych oliwek tam zebrał, bo naprawdę ma bardzo dużo tych oliwek. Ale tak jak licząc, to naprawdę, dlaczego tu dużo ludzi bierze znajomych, rodzinę, zbierają, no bo tak.
Tak, deszcz lał, jest dużo wody. Pięknie woda przybyła w studni. Jakie zimy są w Portugalii? Czy będzie bardziej zimno? W tamtym roku najzimniej co było, to było 4,7 stopni w ciągu dnia tutaj, bo widziałem tam Sierra Estrela, już śnieg pada. Tutaj żadnego śniegu raczej nie pada. I tutaj najzimniej było, mówię tu gdzie jestem, Castelo Branco region, najzimniej było w tamtym roku 7,4 stopnie w ciągu dnia i był tydzień przymrozków takie po -1. To było maksymalnie. A tak jak teraz było 12 stopni, ale potrafią być tygodnie na przykład nagle 20 stopni. Cały tydzień jest po 20 stopni, pomimo że jest przykładowo grudzień czy styczeń. To jest fajne, że nie pada cały czas ten deszcz, jak powiedzmy w Anglii, tylko potrafi padać kilka dni, a później macie tydzień 20-stopniowych, powiedziałbym, upałów. No, w Anglii to upały. Z 1 tony max 100 litrów oliwy. No my sobie tylko tak rekreacyjnie zasadziliśmy 6 oliwek. To powiedz mi, masz już doświadczenie z 6 oliwek, już mówię za ileś lat. Ile będzie tych oliwek? Z 1 tony. Z 6 takich drzewek oliwnych to ile wyjdzie kilogramów? Pewnie niedużo. No z 6 drzewek, no to podejrzewam maks pewnie 100 kg. Oliwki wolno rosną. Tak, no za 20 lat będziemy mieli do zrywania. Grudzień już blisko, czyli trzeba montować kominek. No do świąt chcę ten kominek zainstalować. Where are you from, bro? I'm from Poland, bro. I'm from Poland, living in Portugal. 3 litry. Słuchajcie, kominek trzeba będzie zainstalować do grudnia, także na 100% na święta będzie kominek zainstalowany, ale nas na razie tam zimno nie rusza, bo dlatego, że my żyjemy dalej w przyczepie i tam mamy ogrzewanie, trumę, jest fajnie, przyjemnie, cieplutko, nie spieszy nam się, bo widzicie, jest to w remoncie, będzie się kurzyło, będzie dopóki nie zrobię ścian, nie zrobię sufitu, to się nie wprowadzamy. Dopiero jak zrobię ściany, sufit, pomalujemy kominek, to będziemy się prawdopodobnie wtedy wprowadzać. Nice place, bro. Are you army? Think you look like army. I'm not army. No. Jak będzie kominek, to będzie fajny nastrój na święta. Tak, no kominek to kominek. Drzewo jest, wszystko jest, sprzęt jest, komin jest, wszystkie te pokrywy na kominek są. Czekajcie. O, to jest coś takiego. To jest coś takiego. To jest taka blacha z taką na komin i na to przychodzi później ten drugi kołnierz. Jak już dachówki się tu układa naokoło, to przychodzi drugi kołnierz, ten na górę. To jest takie coś. Do tego jeszcze mam taśmę, jakieś silikony, taśma taka specjalna. W Porto dzisiaj bardzo przyjemnie, 23 stopnie. Tak, no tak jak mówię, że tu potrafi, to właśnie mi się podoba w Portugalii, że potrafi być 12 stopni, 10 stopni, a nagle macie tydzień 20 parę stopni i fajnie, przyjemnie w słoneczku. Słuchajcie, piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania, z chęcią odpowiem i będziemy powoli zamykać tego live'a. Ocieplenie, o tutaj. Zwykła wata. Zwykła wata, nic nadzwyczajnego. Tutaj mówię, tu jest tak
Nawet teraz jest ciepło. Bez, jak to Webasto włączą w ciągu 5-10 minut jest ciepło, pomimo że dach nie jest ocieplony. To tutaj z ociepleniem dachu naprawdę minimalnie to jest wata, ona jest chyba 50. 50 albo 60 wełna. Wełna, wata. 50-60 wełna i to będzie naprawdę, jak ja tu zamknę ten sufit, to tu będzie, podejrzewam, sauna. Mury grube, będzie ciepło. Tak, tak, tu jest naprawdę. Teraz jeszcze z zatynkowaniem, z tym, jak tu wszystko zrobimy, ten sufit zrobimy, zamkniemy też tą łazienkę, trochę to odejmie, no to mówię, to jest aż za dużo. To Webasto jest aż za dużo, ten kominek nawet, to jest 8 kW kominek. I Webasto też jest 8 kW. No to jest na takie pomieszczenie, no to jest ogrom, ogrom, ogrom. Jedną kłodę się tam wrzuci w ten kominek i pewnie będzie fajnie cieplutko, nastrojowo. Jakiś wiatraczek, żeby rozdmuchiwał to ciepłe powietrze. Od góry może też taki ten, żeby rozpraszał. I będzie pięknie. Słuchajcie, dziękuję za liczne przybycie, za komentarze. I jak zwykle życzę Wam miłego tygodnia pracy. Tym, którzy pracują. Tym, którzy nie pracują, to życzę miłego odpoczynku. I dziękuję za miłe słowa i za komentarze. I trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia. Czyli filmik kiedy? No w sobotę, tak jak zawsze w sobotę. W środę filmu raczej nie będzie. Ja jeszcze w środę po prostu wrzucę taki filmik, gdzie poinformuję po prostu, że tych filmików nie będzie w środę. Miłego wieczoru i pozdrawiam cieplutko Gosię. Dzięki, Kasia, i pozdrowimy. Do zobaczenia. Na razie Ryszard. Trzymajcie się. I czy jesteś z tym, żeby kobiety miały takie... Nie, no tu już od razu, słuchajcie, takie coś ja od razu kasuję, blokuję, bo to są bez sensu jakieś. Dobra, trzymajcie się, na razie. Do zobaczenia.